Witaj w tej lekcji, w której przyjrzymy się dalszemu ustawieniu wtyczki WooCommerce, gdy zadbaliśmy o wcześniejsze podstawy. Zwracałem uwagę, że też warto jest wtedy połączyć Jetpack z tą wtyczką WooCommerce, jeżeli masz w tym kierunku pewne problemy, bo na przykład posiadasz pewien hosting i tam są jakieś włączone zabezpieczenia, no to zobacz, gdy weźmiemy pod uwagę hosting, który ma firma CyberFox, który ja polecam także, i gdy skorzystasz z mojego polecenia, to możesz otrzymać specjalną promocję na zakup hostingu i domeny. To zobacz, że otrzymałem informację, że aby doprowadzić do połączenia, to czasami należy wyłączyć przez panel administracyjny zabezpieczenie, którego skrót brzmi tak, czyli Web Application Firewall. No i gdy zalogujemy się do swojego panelu administracyjnego Direct Admin w CyberFox, bądź innego, bo możesz mieć hosting gdzieś indziej, no to wystarczy, że przejdziesz do ustawień dotyczących bezpieczeństwa właśnie Web Application Firewall. I dzięki temu zaznaczasz sobie konkretną domenę, a następnie wybierasz tą opcję dezaktywuj zaznaczone. No i zobacz, że gdy teraz decydowałem się na połączenie Jetpacka z WooCommerce z panelu administracyjnego, no to nie mam już w tym kierunku żadnych trudności i u Ciebie powinno być podobnie. I oczywiście przed zatwierdzeniem musiałeś też wybrać opcję, że chcesz zdecydować się na połączenie z WordPress.com wersją darmową, bezpłatną, która jest do wyboru. Oczywiście możesz uwzględnić inne, ale zapewne na taką warto sobie pozwolić, szczególnie na sam początek. I na tej podstawie będziesz miał dostęp do tej wtyczki Jetpack, jak i poszczególnych możliwości, które ona zapewnia. A w jednej lekcji, a nawet w kilku, w tym kursie wyjaśniam, jak możesz je włączyć i z nich skorzystać. No to wracamy teraz do ustawienia naszego sklepu WooCommerce. Więc zobacz, pozostały nam kolejne rzeczy, o które chcielibyśmy tutaj zadbać. Zanim jednak przejdziemy do tych możliwości, no to zwróćmy uwagę na dostosowanie naszego sklepu. Więc możesz wybrać sobie tą opcję. Tutaj jest propozycja, aby utworzyć własną stronę główną. Jeżeli jednak już posiadasz utworzoną stronę główną, to nie musisz decydować się na ten krok. Jeżeli nie masz jeszcze przygotowanej strony głównej, to oczywiście wybierasz tą opcję. Ja stronę główną już mam wykonaną, więc pomijam ten fakt. Następnie jest zapytanie, czy mamy aktualne logo, które będzie też reprezentowało naszą markę w naszym sklepie. Masz możliwość tutaj dodania takiego loga, a jeżeli chcesz, aby było również to logo, które wykorzystałeś już na swojej witrynie WordPress, to także możesz je pozostawić, więc ja wybieram pomiń. I możesz jeszcze na końcu ustawić komunikat, który będzie widoczny w Twoim sklepie, który ma się rzucać klientom w oczy. Jeżeli więc chcesz przygotować taki tekst, to możesz. Ja więc staram się wprowadzić taki krótki komunikat, a następnie zakończ zadanie. I zobacz, że ten proces już jest za nami, więc gdy teraz przejdziemy chociażby do wyglądu i do dostosowania motywu, do tak zwanej personalizacji, no to tutaj dostępne są również inne opcje, czyli możliwość WooCommerce i WooCommerce Option. WooCommerce, czyli można mieć wpływ właśnie ponownie na tą wiadomość, która ma stanowić pewną informację dla klientów, ale nie ma teraz potrzeby, aby tutaj wprowadzać jakiekolwiek działania, ale chcę Ci wyjaśnić, że masz tutaj również z poziomu personalizacji dostęp do takich pewnych ustawień WooCommerce, także WooCommerce Option. Zobacz, tutaj są ustawienia, jak ma wyświetlać się poszczególny produkt, więc także możesz skorzystać z tych możliwości, które są tutaj dostępne, gdy Twój sklep będzie już w pełni gotowy. Kolejna rzecz może polegać na tym, żeby w ogóle przygotować tą stronę, sklep. Może być tak, że masz już przygotowaną stronę, sklep. Jeżeli tak nie jest, no to po prostu przechodzisz sobie do panelu administracyjnego, następnie wybierasz strony, dodajesz nową stronę, no i tworzysz stronę o nazwie sklep. Ja więc od podstaw też ukażę, jak to można zrobić, więc tworzę taką nową stronę o nazwie sklep. Dodatkowo Ty, jeżeli to jest Twój pierwszy sklep i strona dla niego przygotowana, to możesz zadbać również, aby link, uproszczona nazwa adresu URL to był po prostu sklep. U mnie nie będzie to możliwe, to po prostu wezmę sklep i test. I tak to będzie wyglądało. Teraz ponownie mogę zapisać sobie to jako szkic. Oczywiście tutaj na podstawie wtyczki Yoast SEO wprowadzasz ciekawy tytuł takiego sklepu.
No i opis, który później będzie mógł się wyświetlać w wyszukiwarce Google. No i zobacz, że gdy uda się już zapisać taki szkic, no to możesz edytować w Elementorze. I zobacz, tutaj w tym miejscu można dodać różne rzeczy, więc oczywiście wybieramy pewną strukturę, następnie dodajemy jakiś widget. No i zobacz, wystarczy tutaj wpisać WooCommerce, bądź krócej, i otrzymujemy pewne propozycje, na przykład produkty WooCommerce właśnie w tym miejscu, i tutaj starałem się przedstawić, ale u mnie jest tylko jeden produkt, który pozostawiłem z tych domyślnych. Ty może nie usunąłeś tych 4 domyślnych, które były, więc tobie wyświetliłyby się 4, a za chwilę też będziemy mogli przejść do całego procesu związanego też z dodawaniem tych produktów. Ale są to już te ciekawe widgety, które możesz wykorzystać. Ten, który będzie na pewno godny uwagi, żeby go przedstawić w sklepie, no to takie produkty, które są najwyżej punktowane i one mogłyby pojawić się na samej górze. Może być tak, że posiadasz produkty, które będą ułożone w odpowiednich kategoriach tematycznych, więc również możesz tutaj zadbać o ich właściwe przedstawienie. Zobacz, jest tutaj też takie rozwiązanie, widget jak WooCommerce Shopping Cart, i ono przedstawia, jak wiele produktów znajduje się w koszyku. No i na przykład taka sekcja mogłaby też pojawić się w jakimś miejscu na górze. Gdy ją edytujemy, to też możemy zaznaczyć, gdzie ona się pojawi. Więc zobacz, wystarczy wtedy wybrać opcję, na przykład tutaj sterujemy, jak właśnie ten widget będzie się wyświetlał. I gdy przejdziemy do stylu, to możemy tutaj wybrać jego położenie. Na przykład w tym miejscu, czy na środku. To już w zależności od naszych oczekiwań. Ja postaram się umieścić w tym miejscu. A gdy weźmiemy pod uwagę treść, czyli settings, to tutaj oczywiście zamiast cart to możemy wpisać koszyk, co na pewno będzie lepiej odebrane. Więc wpisujemy tutaj koszyk. Możemy wykorzystać tą pewną bibliotekę ikon, bądź przesłać jakąś ikonę, ale ta ikona koszyku tutaj wydaje się jak najbardziej OK. A dodatkowo zobacz, gdy najeżdżam myszką, to pojawia się informacja My Cart i brak produktów w koszyku. Więc to jest to ustawienie przy treści, więc zamiast My Cart można napisać na przykład moje produkty. Poza więc ustawieniem tego koszyka i wykorzystaniem już tego dodatkowego widgetu, więc to był WooCommerce Top Rated Products. Jest to widget w pełni darmowy, dostępny w Elementorze, i gdy mamy zainstalowaną wtyczkę WooCommerce, to zobacz, możemy przejść do kolejnego rozwiązania, czyli dodałem tutaj kolumnę, strukturę, która ma wyświetlać się w taki sposób, no i wybrałem tutaj tym razem widget, który nazywa się Products Grid. I w taki sposób się wyświetla i można tutaj wykorzystać wiele ciekawych ustawień, zadecydować, jak dużo ma tutaj być kolumn, bo może być czasami jedna i zwracamy wtedy uwagę na jakiś jeden określony ważny produkt bądź kilka. To już my o tym decydujemy. No i jest kilka opcji przedstawienia takich produktów, na tą chwilę 10. I to, co będziesz mógł tutaj wykorzystywać poza różnorodnymi opcjami, które zachęcam, aby po prostu starać się poznać, możesz też zmienić kilka ważnych informacji, które dotyczą słów, czyli zamiast sale to napisać sprzedaż, bądź gdzieniegdzie dokonać takich ulepszeń, ale to kwestia, jakie produkty mają zostać wyświetlone w taki sposób. No to możesz zadecydować, czy mają to być wszystkie produkty, czy na przykład tutaj klikając ten plusik chcesz przedstawić jakieś produkty typu bestseller albo produkty, które pochodzą z jakiejś konkretnej kategorii. Więc także masz tutaj możliwość wprowadzenia takich ustawień, a gdy już chcesz opublikować dany produkt, no to oczywiście dany produkt, ale też i tutaj cały sklep, no to wybierasz opcję opublikowania. My na tą chwilę, gdy nie chcemy, no to zapisujemy jako szkic i wtedy zawsze będziemy mogli do tych ustawień wrócić. W tej lekcji chciałem Ci przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jaki kolejny krok musisz podjąć, aby zbudować swój sklep w WooCommerce. Wiesz już, jak też zadbać o to, by poprawnie działała wtyczka Jetpack, i dodatkowo wyjaśniłem Ci, jak możesz stworzyć, edytować stronę
o nazwie sklep i zadbać o takie podstawowe ustawienia, czyli dodanie koszyka i kilku innych ciekawych informacji. Pamiętaj, że gdy będziesz budował taki sklep, to możesz wykorzystać wiele innych możliwości, czyli możesz starać się tutaj dodać jakiś tekst, jakiś obraz, jakiś film. To już od Ciebie zależy, jak będziesz starał się taki sklep zbudować. Ale w następnych materiałach zwrócę Ci uwagę, jak też zadbać o przygotowanie odpowiednią ilość produktów w takim sklepie. Więc zajmiemy się tworzeniem takich produktów, a później też wrócimy do zadbania o wygląd takiego sklepu i o wiele innych działań, jak chociażby płatności, wysyłka i tym podobne. Więc powodzenia w przygotowaniu także tego etapu sklepu internetowego na stronie WordPress i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!